Cześć, w wywołanej tablicy poruszę dziś temat wentylatorów instalowanych na radiatorze procesora. Usłyszałem ostatnio, że jest tylko jedna słuszna droga i wentylator zawsze należy instalować w układzie push. Chyba w odniesieniu do konstrukcji jednowieżowych, szczególnie tam, bo tam zazwyczaj mamy tylko jeden wentylator. I dzisiaj to sprawdzimy, czy tak naprawdę jest, czy ktoś w ogóle pomyślał o sekcji VRM. Zaczynamy. W zestawach średniopółkowych bardzo często decydujecie się na chłodzenie CPU oparte o jedną wieżę oraz jeden wentylator. To budżetowe rozwiązania, które świetnie sprawdzą się w średniopółkowych procesorach. Droższych propozycji dwuwieżowych z dwoma wentylatorami już ten materiał nie dotyczy. W ostatnim PC w budżecie 3000 zł wentylator założyłem w układzie pool, a więc wyciągający ciepłe powietrze z radiatora. Był to jednocześnie zabieg estetyczny, ponieważ uważam, że RGB z frontu, odbijające się od pięknie malowanego proszkowo na biało radiatora, robi robotę. Czy jest jedna dobra szkoła i nie należy nic zmieniać? Oczywiście, że nie. Jest to zależne od płyty głównej, jej sekcji zasilania, obudowy, jej przewiewności oraz zainstalowanych wentylatorów w obudowie. Montaż wentylatora w układzie pool, zależnie od płyty głównej i jej sekcji zasilania, może pozytywnie wpłynąć na temperatury MOSFETów i zaraz to sprawdzimy. Ustalmy najpierw metodykę testową. Wykonałem 4 testy z użyciem Prime95 i HW-Info. Obciążymy wszystkie rdzenie i poziomy pamięci cache po 15 minut każdy. By zrównać pomiary, obroty wentylatora ustawię sztywno na 100%. Testy wykonałem z włączonym PBO na auto. Sprawdzimy, czy procesor będzie boostował podobnie. Sprawdzimy również temperatury procesora, jak i sekcji zasilania. Test pierwszy, układ pool z fabrycznymi dwoma wentylatorami na froncie, następnie test powtórzę w układzie push. W kolejnym kroku dołożymy kolejne 3 wentylatory 120 mm, 2 na topie i 1 na tyle. Wszystkie będą wyciągać ciepłe powietrze z obudowy. Ich zakres obrotowy ustawię na sztywno 800 obrotów na minutę i ponownie powtórzymy test z układem chłodzenia na procesorze pull-push. Podsumujmy jeszcze szybko naszą platformę testową. Ryzen 5 5600 na płycie B550M, obudowa Dark Flash D415 i chłodzenie również Dark Flash Z4 z deklarowanym TDP na poziomie 200 W. Pierwszy test wykonam w układzie pool. Frontowe wentylatory oczywiście zasysają nam chłodne powietrze do środka. Tutaj mocno przyspieszę. Musicie wiedzieć, że stres test Prime 95 to warunki, w których wasz komputer często znajdować się nie będzie. W grach tak skrajnych warunków nie zaznacie. Ok, po 15 minutach procesor osiągnął 86 stopni, zegary średnio utrzymują mnożnik 43, a jak wyglądają temperatury na sekcji zasilania? MOSFETy osiągnęły temperaturę odpowiednio 64 i 69 stopni. Wentylator ustawiony w układzie push i lecimy z testem numer 2. Po 15 minutach procesor osiągnął identyczną temperaturę 86 stopni, zegary również średnio utrzymują mnożnik 43, a jak wypada sekcja zasilania? MOSFETy osiągnęły temperaturę odpowiednio 73 i 83 stopnie, jest więc to odpowiednio o 9 i aż 14 stopni więcej. Ok, idziemy dalej. Dokładam kolejne 3 wentylatory i nie zwracajcie proszę uwagi na ułożenie kabli. Test numer 3 w układzie push. Po 15 minutach procesor osiągnął 84,5 stopnia, zegary średnio utrzymują ponownie mnożnik na poziomie 43. A jak teraz wyglądają temperatury na sekcji zasilania? Jest dużo lepiej, MOSFETy osiągnęły temperaturę odpowiednio 62 i 73 stopnie. Na koniec test numer 4, wentylator ponownie w układzie pool i lecimy. Po 15 minutach procesor osiągnął 85 stopni, zegary średnio utrzymują ponownie mnożnik na poziomie 43, a jak teraz wyglądają temperatury na sekcji zasilania?
MOSFETy osiągnęły temperaturę odpowiednio 61 i 68 stopni. Ponownie lepiej niż w układzie push. Czas na podsumowanie. W układzie push temperatura była lepsza średnio o 1 stopień. W wariancie tylko z 2 wentylatorami sekcja zasilania w układzie push nagrzewała się jednak znacznie mocniej. Po dołożeniu dodatkowych wentylatorów sytuacja znacząco się poprawiła, jednak nadal wypada gorzej niż w przypadku wentylatorów na CPU w układzie pull. Oczywiście to nadal bezpieczne temperatury, jednak przy mocniejszym procesorze problem ten mógłby się nasilać. Dzięki za uwagę na dzisiaj, to już wszystko. Przypominam o porównaniu RTX 4060 z Arkiem B580. Materiał już wkrótce na kanale. A korzystając z okazji, że mamy dzisiaj odcinek o wentylatorach, przygotowałem dla Was podwójny zestaw potrójnych wentylatorów firmy Deepcool, 120 mm z podświetleniem RGB, do wygrania w konkursie w opisie filmu. Trzymajcie się.